Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze Patryk Brzozowski. Dzień dobry moi drodzy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, podcast, w którym co tydzień, a przynajmniej staramy się robić to co tydzień, prezentujemy wam najnowsze, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, a także różne inne ciekawostki. No i testujemy samochody, więc o tym też opowiadamy. Ale w tym tygodniu mamy coś wyjątkowego. Gościmy też różne osobistości. No i w tym tygodniu akurat mamy dla was coś wyjątkowego, bo ten odcinek poświęcimy na wywiad. A wywiad z kim? Z Andreą Dolfim. Tak jest, Andrea Dolfi, czyli Head of Research and Development w firmie Petronas. Także to jest bardziej dokładne. Head of Research and Development Fluid Technology Solutions. Tak, chciałem powiedzieć, właśnie o to chodzi. Pełny tytuł. Będziecie rozmawiać o tak zwanych silnikowych lubrykantach. Miałem okazję z nim porozmawiać w twoim pokoju, jak się miło złożyło. Tak się złożyło, że będziemy ten wywiad wam pokazywać prosto z mojego pokoju i chyba w tym momencie nie zostaje nam nic innego, jak po prostu was tam zaprosić. Zapraszamy. Się. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję porozmawiać z doktorem Andreą Dolfim. Rozumiem, że tak, może być to mylące, ale niestety imię Andrea, Włochy są jedynym krajem, w którym Andrea to imię męskie. Gdziekolwiek indziej jest to imię żeńskie, ale tu Andrea ma się dobrze. Ja też. Mikołaj, bardzo się cieszę, że mogę być tu dziś z Tobą i przedstawić Waszej publiczności, do czego zmierzamy zrobić w najbliższej przyszłości i to, co zrobiliśmy dotychczas w zakresie naszych osiągnięć w motorsporcie. Jesteś ekspertem wszelkiego rodzaju lubrykantów marki Petronas, prawda? Tak, nie martw się. Pozwól mi krótko się przedstawić. Jestem chemikiem z doktoratem z biofizyki, ale od 2005 roku pracuję w branży smarów i paliw od chemicznej strony. Kiedy dołączyłem do Petronas, zacząłem śledzić działalność motorsportową i od 2013 roku jestem odpowiedzialny za rozwijanie wydajnych płynów i smarów z zastosowaniem w świecie motorsportu, z których najsłynniejsza oczywiście jest Formuła 1. Ściśle współpracujesz z zespołem AMG, prawda? Czasami powiedziałbym, że zbyt blisko. Jak każdy zespół, który pozostaje wśród najlepszych, wspólna praca jest bardzo wymagająca, więc mamy wspaniały zespół, który właściwie składa się z 3 partnerów, wśród których jest Petronas. Następnie mamy HPP. HPP oznacza wydajny układ napędowy i MGP, który jest w zasadzie Formułą 1, zespół wyścigowy. HPP jest w zasadzie podmiotem, który produkuje i wytwarza silnik i jest w 100% własnością Daimlera, podczas gdy MGP jest totalną domeną Toto Wolffa. Oczywiście, kiedy mówimy o najważniejszych płynach. Silnik jest numerem 1 na szczycie listy z powodu smaru i paliwa. Wszyscy wiemy, że smary są niezbędne dla bolidów Formuły 1. Ale jaka jest różnica między płynami a silnikiem i wszystkimi innymi płynami, które tam są? Zasadniczo w każdym silniku potrzebujesz smarów, żeby dobrze działał. Jasne. Ale co z płynami, które są używane przy hamulcach, kolumnie sterowniczej itd.? Tak, zasadniczo to, co zapewniamy w zakresie smarów, jest to podzielone na 5 głównych kategorii. Więc oczywiście rozmawialiśmy już o paliwie, smarach używanych w silniku, oleju silnikowym, później mamy, pozostając przy silniku, płyn chłodzący układu odzyskiwania energii, później mogę to wyjaśnić lepiej, później mamy skrzynię biegów, a potem mamy hydraulikę, cewka hydrauliczna.
Tam jest wiele rzeczy, które są hydrauliczne, aktywowane w samochodzie. The hydraulic coil. There are a lot of things which are hydraulically actuated within the car. The most important one is Najważniejszym jest skrzynia biegów. Jest to przekładnia mechaniczna aktywowana przez zrobotyzowany przełącznik. I ta zmiana odbywa się za pomocą obwodu hydraulicznego. Tak odbywa się zmiana biegu. To są główne płyny, które robimy. Oczywiście, jak już powiedziałeś, Mikołaju, są również inne płyny pomocnicze, też ważne, jak płyn hamulcowy czy do zawieszenia. My ich nie dystrybuujemy. One są bardzo konkretne i dostarcza je trzeci dostawca od strony producenta hamulców. Nie robimy tego, ale mogę Cię zapewnić, 5 płynów to już wystarczająco dużo, abyśmy byli zajęci, zarówno pod względem zapewnienia niezawodności, jak i wydajności dla samochodu. Wiesz, kiedy szukasz pracy w moim wieku, dużo się mówi o pracy w dynamicznych zespołach, głównie w różnego rodzaju startupach. I kiedy myślę o pracy w Formule 1, właściwie w każdym aspekcie sportu, czy to smary i paliwa, pracy nad aerodynamiką, myślę, że to musi być dynamiczny i zgrany zespół ponad wszystkie inne. Jest intensywnie, bardziej niż szybko. I jesteś zawsze aktywny. Nigdy nie ma odpoczynku, w sezonie czy nie. Formuła 1 nigdy się nie zatrzymuje, tak jak w modzie. W sklepach na przykład kupujesz ubrania na zimę, ale projektant lub producent pracuje już nad kolekcją letnią. Tak samo jest w Formule 1. We are already working on the summer collection, so that's the same with Formula 1. And now we have this very, A teraz mamy ten bardzo ważny kamień milowy przed nami w 2026 roku, kiedy to będziemy mieli duże zmiany w zakresie przepisów. Jak pewnie wiesz, nowe zasady, które wchodzą w życie w 2026, zostały już wydane w sierpniu 2021, więc są już publiczne i można spokojnie spędzić trochę czasu nad nimi. Released last August from FIA, so they are public and you can spend some time going through them. So over there will be massive changes. Będzie tam mnóstwo zmian, zarówno dla samego samochodu, jak i układu napędowego. Więc już nad tym pracujecie? Oczywiście. Możesz zdradzić coś więcej? Tak i nie. W 2026 zobaczymy ogromną modyfikację silnika w tym sensie, że będą przegrupowania, przede wszystkim nie będzie już MGUH, zostanie usunięty z designu. There won't be any longer the MGUH will be removed from the design. Then Następnie obecna jednostka napędowa, jak już dobrze wiesz, od 2024 roku składa się z 2 części, z których jedną jest silnik spalinowy, którym jest 6-cylindrowy, 1,6-litrowy turbodoładowany. Więc to się nie zmienia. Nie, to nie zmiana. However, what is changing is the power that is deployed. Jednak to, co się zmienia, to moc, która jest wdrażana przez obie jednostki, które są połączeniem MGUH i MGUK. Obecnie przyczynia się do około 300 koni mechanicznych z 1000 koni mechanicznych, które produkuje bolid Formuły 1. W 2026 roku będzie to równa wartość, 50/50, więc 50% mocy wyjściowej będzie pochodzić z silnika spalinowego i 50% będzie pochodzić z jednostki elektrycznej. Także zobaczymy kompletną rewolucję paliwową. Also, we will see a complete revolution in terms of the fuel. The fuel will need to be 100% sustainable.
Paliwo będzie musiało w całości pochodzić ze zrównoważonych źródeł energii, a jest to niezwykle trudne, w tym sensie, że paliwo będzie miało niski wpływ na emisję CO2 do atmosfery, a to nie jest coś łatwego, bo na koniec dnia Formuła 1 to show. And that is not something easy because at the end of the day, Formula One is a show. I żeby było cennym widowiskiem dla sponsorów i publiczności, musi to być ekscytującym widowiskiem. Musi dawać dreszczyk emocji, więc trzeba znaleźć nowe sposoby dostarczania tego samego rodzaju podniecenia i wydajności, ale biorąc pod uwagę ekologię, a także koszty. W takim razie, czy wyprodukowanie zrównoważonego paliwa dla Formuły 1 jest znacznie trudniejsze dla samochodu wyścigowego niż dla zwykłego drogowego auta? Generalnie wyzwanie z paliwem zrównoważonym, czyli z biopaliwami czy e-paliwami, które są teraz bardzo modne, ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, niezależnie od zastosowania. Regulacje Formuły 1 sprawiają, że jest jeszcze trudniej. Kiedy mówiliśmy o paliwach syntetycznych, przez chwilę pomyślałem o przyszłości samochodów drogowych. Są teraz 3 najpopularniejsze dla nich drogi. Samochody elektryczne, coś pomiędzy, czyli hybrydy i znane nam auta bez napędów elektrycznych, a także masz jeszcze na rynku auta wodorowe. And you also have a hydrogen kind of cars, which are somewhere in the middle also. Really? Sometimes they work on, because they work with an electric engine, right? It depends. Most of the time. Most of the time. In theory you can also burn the Jasne. Teoretycznie można również spalić wodór, jeśli byś chciał. Pracujecie może nad tym? Nie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w gospodarkę wodorową, jeśli o to pytasz, ponieważ wodór nie jest łatwo dostępną cząsteczką. Musisz go wyprodukować. 95% z wodoru wyprodukowanego na całym świecie pochodzi z petrochemii i jest używany do produkcji paliw i jest później używany w przemyśle chemicznym. 95% of the hydrogen produced worldwide is coming from petrochemical type of plants and is used to make petrochemical reaction in the chemical industry. So most of the hydrogen produced. A więc większość wodoru właściwie pochodzi z paliw kopalnych. A jeśli chcesz, aby było zielone, będziesz musiał zrobić to przez elektrolizę wody. You have to do it through water electrolysis. I don't know whether you are familiar, but basically you stick to electrodes. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z procesem, ale zasadniczo przyklejasz się do elektrod wody i za pomocą energii elektrycznej rozdzielasz wodór i tlen, ok? I oczywiście, że ta energia elektryczna musi być zielona. W przeciwnym razie, jeśli używasz energii elektrycznej, która pochodzi z paliw kopalnych, potem wracasz do punktu zerowego. Wracając do smarów, płynów dla silników, Formuły 1 i tak dalej. Mam jeszcze pytanie. Czy w Petronas pracujecie z zespołem Mercedesa AMG F1 nad rozwojem silnika? Yes, we do, because you cannot just, tak, pracujemy nad silnikiem, bo właściwie nie da się wydobyć tak wysokiego poziomu wydajności, który osiągamy z naszego sprzętu. Nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli pracować nad czymkolwiek niezależnie od reszty. Smary są specjalnie wykonane i dopasowane do tego silnika w najdrobniejszych detalach i vice versa czasami, wiesz? Czasem kolejność jest modyfikowana do tego, aby sprzęt fizyczny pasował do określonego preparatu smarującego, ponieważ dla preparatu smarującego jest najlepiej wyodrębnić wydajność. Smary i ogólnie płyny są integralnymi składnikami silnika, a nasza technologia Syntium zademonstrowała to podejście i odnosi sukcesy, wygrywając 8 tytułów konstruktorskich pod rząd. Syntium technology has been demonstrating that approach as successful, winning 8 consecutive World Construction Championship. Unfortunately, this is the first year
Niestety to pierwszy rok, w którym nie wygrywamy, więc dla mnie to trochę zmiana. Byłem uzależniony i rozpieszczony z powodu zwycięstw, ale jeśli spojrzysz na aspekt niezawodności tego sezonu, zauważysz, że nie ponosili żadnych porażek, żadnych awarii z powodu niezawodności. Oczywiście ostatnio Lewis nie skończył wyścigu, ale była to awaria mechaniczna spowodowana przez dziurę, czy coś w tym stylu. Ale oprócz tego możemy się pochwalić rekordową niezawodnością i to jest właśnie zadaniem płynów, takich jak Smar. Muszą chronić silnik i inne ruchome części, aby nie mieć dużych problemów i pod koniec zdobywać punkty. You have to protect the engine and the moving parts so that you don't suffer any damages and you can score points. At the end of the day, we almost risk to become second. Na koniec dnia prawie stoimy na drugim miejscu w mistrzostwach konstruktorskich, a wygraliśmy tylko jeden wyścig. To dlatego, że prawie zawsze dowozimy do końca dwa samochody. Niestety samochód nie był tam, gdzie byśmy chcieli. Głównie z powodu naszych problemów z aerodynamiką. Za to udawało wam się wygrywać przez 8 lat. Jasne, nie możesz stale wygrywać. Musi się czasem zdarzyć inaczej. Nasze podejście nazywamy co-engineering, więc płyny są integralną częścią bolidu. Tak jak śruby, tłoki, łączenia i okablowanie, to część silnika. They are integral part of the engine. That's why Petronas does supply with our Syntium, Tutela. Petronas zaopatruje naszym Syntium Cooltech Plus nie tylko zespół Mercedes-AMG Petronas F1, ale także zespoły klientów. Jeśli chodzi o samochody drogowe, jestem pewien, że ostatnio słyszałeś o AMG Project One. Ostatecznie został pokazany publiczności. Tak, jasne. Czy pracowaliście wspólnie z Mercedes-AMG Petronas F1 oraz drogowym działem Mercedesa nad tym samochodem? Więc tak, płyny, które są używane w tym samochodzie, to także płyny naszej marki Petronas. Czy musieliście je w jakiś sposób zmienić? Nie, właściwie to nie. Czyli znajdziemy tam właściwie te same płyny, które były w bolidzie z 2016 roku. Tak i nie. Smary, płyny chłodzące, które są przeznaczone na wyścig Formuły 1, mają długość życia na odpowiednio około 350 km, co w samochodzie drogowym, nieważne jak drogim, ekskluzywnym lub premium o wysokiej wydajności. Nie chcesz zmieniać wszystkich płynów co 350 km, więc w zasadzie na każdej stacji paliw musiałbyś zmieniać olej. So basically on every fuel station you have to replace the oil and so on. Musieliśmy go uczynić bardziej solidnym pod względem wytrzymałości. Jednym z kluczowych zadań dla płynów smarujących jest oczywiście, aby zapobiec zużycie tam, gdzie może to nastąpić ze względu na kontakt pomiędzy ruchomymi częściami, ale drugim, bardzo ważnym zadaniem, które musi spełniać olej silnikowy, jest wydobywanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez spalanie. An engine oil especially, but not only, has to fulfill is extracting the excessive heat generated by the combustion. So our Cooltech technology is improving. Nasza technologia Cooltech Plus potrafi na szczęście o to zadbać, co przynosi korzyści zarówno dla bolidów F1, jak i drogowych aut. W F1 szczególnie ważne jest efektywne zarządzanie ciepłem i nikt o tym specjalnie nie myśli, ale samym olejem silnikowym można poprawić wydajność aerodynamiczną samochodu Formuły 1, ponieważ samochód Formuły 1 ma duże chłodnice i otwory chłodzące. Wiesz, chodzi o duże chłodnice po boku auta, a dodatkowo masz chłodnicę skrzyni biegów, chłodzenie hamulców, a jeśli masz Smar, który jest wydajny, a dzięki temu potrafi rozpraszać i wymieniać ciepło, możesz dać sobie radę z mniejszą powierzchnią na samochodzie, którą zajmują chłodnice. If you have a fluid which is more efficient in dissipating and exchanging the heat, you might get along
Mniejsze chłodnice pozwalają na wiele aerodynamicznych zysków, ponieważ takie auto stawia mniejszy opór powietrza. Jest węższe, a więc wiesz, dzięki temu możesz mieć przewagę aerodynamiczną w odniesieniu do twojej konkurencji. Także to jest coś, co w pośredni sposób przekłada się na korzyści, które otrzymujesz z powodu posiadania lepszego rodzaju oleju silnikowego. Breakthrough aerodynamic advantage versus your competitor. So something that it's an indirect type of benefit that you get from having a better performing lubricant from the heat dissipation point of view. Czyli mówimy o innowacji. Na przykład sławne chłodnice w kształcie płetw rekina w tegorocznym bolidzie Mercedes AMG Petronas F1. Czy to był wasz wspólny pomysł? Mercedes F1 razem z Petronas wpadł na ten pomysł razem? As you know, as I mentioned before, the Formula One car is an hybrid car since 2014. Jak wspomniałem wcześniej, samochód Formuły 1 jest hybrydą od 2014, co oznacza, że ma elektryczny układ napędowy i baterię, która się ładuje i oddaje energię. A w trakcie tego procesu generuje dużą ilość ciepła, więc trzeba je schłodzić. A my, nasz płyn chłodzący, który został zbadany na początku 2012-2013 z uwagi na hybrydyzację aut Formuły 1, to w zasadzie specjalistyczny płyn, który chłodzi baterię, bezpośrednio wchodząc w interakcję z elektryczną częścią akumulatorów. Getting into contact with the electrical part of the batteries. Of course, this is a non-water-based coolant. Oczywiście nie jest to płyn chłodzący na bazie wody z oczywistego powodu. Nikt nie chce elektryczności w kontakcie z wodą. I to jest bardzo ważne, ponieważ Petronas kilka lat temu lub więcej pokazał nową markę o nazwie Petronas Iona, która jest linią produktów, która wspiera elektryfikację motoryzacji. Są to specjalistyczne płyny, które są zaprojektowane i skonstruowane tak, aby wspierać samochody elektryczne w zakresie płynów chłodzących. Dla elektrycznych osi i skrzyni mechanicznych jest technologia, którą zbadaliśmy jako najpierw w Formule 1 i to nam pomogło wygenerować linię produktów dla nowoczesnych pojazdów elektrycznych, które widział twój kolega Patryk. For the modern electrical vehicles. I've seen your colleague Patrick that he made a nice video on the Zrobił fajny film z nowym Mercedesem AMG C43 i to jest także hybryda, samochód hybrydowy. Samochód hybrydowy o największych osiągach, posiadający baterię. Mogę się pochwalić waszym słuchaczom, że płyn chłodzący dla tych baterii to płyn chłodzący Petronas. To bardzo ważny projekt, który zrobiliśmy z nimi. Także ten samochód, który testował twój kolega, ma technologię chłodzenia i strategię opartą na rozwiązaniach technologicznych Petronas, które nazywa się Petronas Iona. So that car that your colleague has driven and tested, has a cooling technology and a cooling strategy which is based on Petronas Fluid Technology solution. That is our Petronas Iona. So you see how we learn things from Formula 1. Widzisz, jak wiele się nauczyliśmy od Formuły 1? Wysokowydajnościowe aplikacje z motorsportu, które ponownie wdrażamy do samochodów drogowych. Oczywiście wszyscy zawsze pytają mnie, ale wszystko, co sprzedajecie na rynku, to nie jest to samo, co w Formule 1. Nikt do końca nie chce w to wierzyć. Rzecz w tym, że musisz pamiętać, że w tym biznesie jest dużo łączenia różnych nauk. Kiedy połączysz razem chemię z różnymi innymi zastosowaniami, jak ci powiedziałem wcześniej, zanim zapytałeś o AMG Project One i powiedziałem ci, spójrz, Smart Formuły 1 musi wytrzymać 300-500 km maksymalnie. Natomiast drogowa aplikacja musi być bardziej wytrzymała. Formula 1 lubricant has to last 300-500 km max, whereas the road car application has to last longer.
Zawsze podaję ten sam przykład. Możesz iść do sklepu i zrobić zakupy spożywcze, wybrać swoje ulubione składniki i z dokładnie tymi samymi składnikami można ugotować posiłek, który jest prawie niejadalny lub bardzo zły. Lub z tymi samymi składnikami możesz ugotować danie godne 3 gwiazdek Michelin. Początkowe składniki są dokładnie takie same. Jedno może znaleźć się w koszu, a drugie zostać wyróżnione jako wybitne danie. Jaka jest różnica? Wiedza, nauka i doświadczenie, które zostaje użyte do odpowiedniego zmieszania składników, zrównoważenia ich tak, aby osiągnąć maksymalną wydajność. W tym uproszczonym przykładzie wydajnością jest określony smak, smak i doznania smakowe. W Formule 1 lub innej aplikacji najważniejsza jest wydajność pod kątem szybkości i wytrwałości, wydajności, odporności na uderzenia i tym podobne procesy. Of course, in Formula 1 or other application is performance in terms of speed, durability, efficiency, knock, resistance, and you name it, you have it. To jaka jest różnica pomiędzy płynami wyścigowymi i tymi, które trafiają do samochodów osobowych? Niektóre elementy składowe są takie same, ale sposób, w jaki je połączyliśmy razem, jest inny. Czyli te dla samochodów drogowych są bardziej nastawione na wytrzymałość, tak? Tak. Są dostrojone do tego, aby zwiększyć jakiś inny aspekt wydajności. To jakie są Twoje prognozy na następny sezon? Bardzo trudno powiedzieć. Poziom wydajności jest tak wysoki, że wszystko ma znaczenie. To znaczy, samochód Formuły 1 ma prawie 50 000 różnych komponentów. Wiesz, 50 000. I większość z nich się porusza. Skrzynia biegów jest bardzo niewielka, a tylko ona sama to jakoś 3900 różnych części, więc jest duży potencjał na to, co się może nie udać. Performance. Aerodynamika jest bardzo istotna dla osiągów. Waga też ma ogromny wpływ na osiągi, więc wiele może pójść nie tak. Czyli nie opowiesz o swoich przewidywaniach na następny sezon Formuły 1. Nie. Czy także blisko współpracujesz z kierowcami? Właściwie to nie. To jest tak daleko, to znaczy czasami. Louis czasem do nas wraca z feedbackiem odnośnie tego nowego paliwa lub smaru. Kiedy coś zmieniamy, kiedy coś przyspieszaliśmy. Wiesz, kierowcy dużo czują. To znaczy naprawdę. Dużo mam na myśli, że istnieje kilka legendarnych historii, w których on jest, nie wiem, czy to prawda, czy nie. Myślę, że ja powinienem raz zapytać Louisa. Mówi, że można odczuć różnicę w wadze butów na poziomie gramów. Och, ten but jest nieco cięższy. Nie, taki być nie może. A różnica w wadze jest o 2 gramy. No, it cannot be. So the weight the shoe and it's 2 grams heavier. I mean, that's the kind of legend. Mam na myśli taki rodzaj legend, które chodzą po padoku. Więc to jest ten rodzaj informacji zwrotnych, które otrzymujemy, ale mam na myśli samochód, który ma tysiące czujników, więc za każdym razem, kiedy samochód przejeżdża przez linię mety, wymienia się gigabajtami danych ze swoim zespołem. Wszystko jest monitorowane, mierzone. Nie mówimy już o uczuciach, ale cokolwiek, co ma wpływ, na pewno jest już mierzone i rejestrowane. To jest rodzaj interakcji, który my mamy z kierowcami. But I mean, this is the kind of interaction we have with the drivers. So do you check all the fluids, oils and so on? W takim wypadku, czy sprawdzacie i analizujecie wszystkie płyny po wyścigu? Tak. Mamy mobilne laboratorium z 2 naszymi kolegami, którzy są stale z zespołem, który podróżuje dookoła świata z zespołem, ale są pracownikami Petronas, oddelegowane do zespołu w zasadzie. Mamy mobilne laboratorium i sprawdzamy zarówno dla wymagań regulacyjnych, jak i również dla wymagań wydajnościowych. Na przykład analizujemy również paliwo na torze, ale to tylko dla pewności, że paliwo nie jest zanieczyszczone. Nawet przypadkowo lub celowo.
jeśli miałbyś taki cel. Bo wiesz, jeśli FIA odkryje, że ścigasz się na paliwie, które się różni od tego, co masz zadeklarowane lub co zostało zatwierdzone, możesz zostać zdyskwalifikowany. Więc robimy test jakości na torze, żeby się upewnić, że kiedy otwieramy beczkę, co dostaje się do samochodu, to w 100% zgodne z regulacjami FIA. We do quality check at the track just to make sure that when we open the barrel, what gets into the car, it's 100% FIA compliant. Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą o F1, wodorze i wiedzą na temat wszelkiego rodzaju płynów, smarów, które znajdujemy w autach. Przyjemność po mojej stronie, Mikołaj. I powiedzmy, że tak, to całkiem niezła kolejka górska. Dla nas teraz to bardzo intensywny czas, ale tak osobiście dużo się nauczyłem i my też się uczymy dużo jako firma. Więc ta wiedza i ta technologia ulepszeń będzie mogła zostać przekazana na drogę dla klienta samochodów osobowych za pomocą naszych produktów w technologii Syntium, Cooltech Plus i Iona. Po raz kolejny, Mikołaj, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że Tobie i Wam się podobało. Trzymaj się. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.